Polboat Gdynia 2025. Jestem tutaj dla Was. To jest 6. edycja tych wspaniałych targów w Polsce, które odbywają się na wodzie. W odróżnieniu od targów Poland Boat Show, w których byłem w zeszłym roku w Nadarzynie, które mieszczą się pod ogromnymi halami, tutaj mamy po raz pierwszy okazję zobaczyć jachty w ich środowisku naturalnym. Moi drodzy, za mną około 100 jednostek, około 100 wystawców, którzy pokażą najwspanialsze jednostki, które mają do zaoferowania w swojej stoczni. Oczywiście na targach wystawiają się producenci stocznie z Polski, ale również z zagranicy i z roku na rok te targi, które odbywają się w Marinie w Gdyni pod wieżowcem Sea Tower, który widzieliście przed chwileczką, zdobywają coraz większą popularność. Zainteresowanie tymi targami przekracza oczekiwania właścicieli, organizatorów. Więc trzymajmy kciuki za polski przemysł jachtowy, a ja zapraszam Was do oglądania tego odcinka, na którym pokażę Wam, jak wyglądają tego typu targi właśnie w Gdyni. Oglądajcie. Festiwal Polboat w Gdyni jest największą i najbardziej prestiżową wystawą jachtów na wodzie w marinie w Polsce. I nie mogło być przecież inaczej, bo nie ma lepszego miejsca w naszym kraju na organizację takiej imprezy. Przepiękna, nowoczesna gdyńska marina Yacht Park jest położona tuż przy najwyższym wieżowcu polskiego wybrzeża, 91-metrowym Sea Tower, który stanowi przepiękne tło dla nie mniej nowoczesnych jachtów. Moi drodzy jachtomaniacy, specjalnie dla Was przyprowadzę tutaj wspaniałe jachtury po najlepszych jednostkach na tych targach, a najlepszymi jednostkami, które robią na pewno największe wrażenie, to olbrzymi katamaran Sunreef 80 Power, który tutaj widzicie za mną, o długości 23 metrów, oraz najnowsza premiera Galeona 620, który jest tutaj niewątpliwie gwiazdą tych targów. Na moim kanale zobaczycie jachtury co najmniej tych 2 jednostek, ale również inne pozostałe. Aby obserwować, aby otrzymywać powiadomienia o jachturach na bieżąco, klikajcie subskrybuj, klikajcie like na moim kanale. Dzięki temu jestem w stanie rozwijać ten kanał i pokazywać Wam jak najwięcej ze świata jachtingu. Dziękuję za to serdecznie i zapraszam do oglądania. Moi kochani jachtomaniacy, w tym roku na targach jachtowych Polboat Gdynia 2025 tutaj w Marinie możecie znaleźć ponad 120 łodzi od 100 wystawców, ale co ważne, na tych targach w tym roku znajdziecie aż 25 premier światowych. W tym niektóre premiery były naprawdę bardzo dużą tajemnicą do samego końca i tej organizatorzy, wystawcy wspinali się na wyżyny po to, aby te jachty w ostatniej chwili zjawiły się tutaj na targach. Także przybywajcie na targi w Gdyni, bo naprawdę możecie zobaczyć tutaj światowe perełki, które dopiero co miały swoją światową premierę. Także zapraszamy na targi Polboat Gdynia. Tuż obok zacumowana jest jedna z naszych niegdysiejszych żeglarskich chlub, czyli 82-metrowy żaglowiec szkoleniowy Dar Pomorza. Trzymasztowy żaglowiec, czyli fregata, zbudowana w Hamburgu w roku 1910. Po I wojnie światowej został postanowieniem traktatu wersalskiego przekazany do Francji w ramach reparacji wojennych. W 1929 roku fregata została zakupiona dla Szkoły Morskiej w Gdyni w celu zastąpienia wysłużonej jednostki szkoleniowej Lwów. Od 1982 roku Dar Pomorza jest zacumowany w Gdyni jako statek muzeum, a na morzach i oceanach zastąpił go Dar Młodzieży. Niewątpliwą zaletą targów Polboat w Gdyni jest to, że tereny tych targów są całkowicie otwarte dla zwiedzających. Nie musicie kupować tutaj żadnego biletu. Wejście jest całkowicie darmowe, dlatego wspierajcie polski i międzynarodowy przemysł jachtowy. Przybywajcie tutaj do Gdyni. Targi odbywają się zawsze pod koniec lipca. Jeżeli w tym roku już nie zdążycie, to zapraszamy Was na 7. edycję targów Polboat Gdynia, lipiec 2026. Zapraszam. W tym roku na targach wystawcy zaszczycili nas kilkunastoma polskimi premierami jachtowymi, m.in. absolutna gwiazda targów w Gdyni, ale również targów światowych Galeon 620 Fly. Jachtur po tej jednostce zobaczycie na moim kanale. Maxus 30 ze stoczni Nordman, elektryczna łódź Frauscher 850 Phantom, Sessa Marine F48, Odyseja S36, czyli żaglówka od Odyseja Yachts, Parker Sorrento i Parker 910 Odyssey, Marex 440, Campione 41 od Cobra Yachts, po którym jachtur zobaczycie na moim kanale. Klasyczna motorówka Silesian 700, którą również miałem przyjemność nagrać. Film zobaczycie na moim kanale. Diamond 650 ze stoczni Kłobuk Yacht.
i wiele innych. Moi kochani, na moim kanale, na kanale Jachtomaniaka znajdziecie mnóstwo jachturów po fantastycznych jednostkach, zarówno polskiej produkcji, jak i zagranicznej. Ale jeżeli myślicie rzeczywiście o potencjalnym nabyciu jednego z takich jachtów lub jakimś innym jachcie, to zgłoście się do mnie, tutaj podaję Wam maila, pomogę Wam w wyborze takiego jachtu, połączę z producentem i być może uda mi się również ugrać dla Was jakiś specjalny rabat. Także kontaktujcie się ze mną przez maila, przez Instagram, przez YouTube'a. Zapraszam i trzymam kciuki za Wasze dobre wybory. Patrzcie, jaki odbijacz. Wow, 7-metrowy odbijacz, nieźle. No ale dla ORP błyskawica nie może być inaczej. Dla tak olbrzymiego okrętu to jest odpowiednia wielkość odbijacza. Udział w wystawie Polboat Yachting Festival w Gdyni to doskonała okazja, aby zobaczyć wspaniałe jachty w ich naturalnym środowisku na wodzie. Jest to także szansa na zapoznanie się z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w przemyśle jachtowym. Oznacza to również unikalną możliwość zamówienia i zakupu wszystkiego, co jest potrzebne do realizacji swoich marzeń i pasji. Ponadto w namiotach wystawienniczych ustawionych na nabrzeżu obecni będą również przedstawiciele firm oferujących różnorodne akcesoria żeglarskie i sprzęt nawigacyjny. Mieliśmy m.in. okazję podziwiać wspaniałe drewniane warstwowe mapy. Te istne dzieła sztuki produkowane w Polsce mogą być znakomitą ozdobą niejednego biura fanatyka podróży żeglarskich. W tej łodzi oni ustanowili rekord świata jako najmłodsza osada. Zajęło to 54 dni. Mało tego, niektórzy słyszeli, po nich jedna osoba solo przewiosłowała Atlantyk. Niespełna 21 lat chłopak miał. Poza tym na moim kanale zobaczysz wywiady z przedstawicielami stoczni i jachtury po fantastycznych jednostkach, takich jak potężny katamaran Sunreef 80 Power, żaglowiec ze sportowym zacięciem Enfun 30 od Enfun Yachting, amerykańsko-francuski Wellcraft Explorer 38 i 44, chyba najsłynniejszy katamaran świata Lagoon 42 oraz żaglówka Renault Sun Odyssey 350. Moi kochani, w tym przepięknym anturażu kończymy 6. edycję targów w Gdyni, Polboat Gdynia 2025. Zapraszam Was serdecznie na kolejną edycję w przyszłym roku, w lipcu 2026. Wspierajmy polską gospodarkę, polski przemysł jachtowy. Widzicie, że prężnie rozwija się ta część naszego przemysłu, a jeżeli jesteście zainteresowani potencjalnie jakimś jednym z jachtów, które Wam pokazywałem, to zgłoście się do mnie, postaram się ugrać dla Was może jakiś rabat. A na sam koniec chciałem Wam pokazać małą ciekawostkę, a mianowicie mamy tutaj pomnik psa Baltic, który w 2010 roku został uratowany ze statku Baltica. 25 stycznia 2010 roku około godziny 15:40 załoga statku badawczego Baltica uratowała psa dryfującego na krze lodowej 15 mil morskich od brzegu w okolicach Wisłoujścia. Pies przebywał na krze wiele godzin, zsuwał się z wody i ponownie na nią drapywał. Był w stanie prawie całkowitego wyczerpania, a mimo to dzielnie walczył o życie. Psa uratowała załoga statku badawczego Baltica. Kapitan Jerzy Wasachło zarządził akcję ratunkową. Załoga statku opuściła ponton i podjęła psa na burtę. Woprowiec i inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Adam Buczyński, który wyciągnął psa z wody, profesjonalnie zaopiekował się nowym pasażerem. Piesek został osuszony, ogrzany, po pewnym czasie nakarmiony. Całą noc przebywał pod czujnym okiem pana Adama. Zainteresowanie psem i bohaterami akcji ratunkowej było ogromne. W tym czasie przez statek i przez Instytut przewijały się dziesiątki dziennikarzy. Wszyscy chcieli mieć zdjęcie Baltica, pełną informację o nim oraz o załodze. Newsy opublikowały również media europejskie, australijskie, amerykańskie, telewizja NBC, CNN i dziennik USA Today. Powstały fankluby internetowe, fanpage Baltica. Potem psem zainteresowały się urzędy. Swoje gratulacje przesłał prezydent RP Lech Kaczyński, który gratulował załodze brawurowego przeprowadzenia akcji. Prezydent Gdyni ofiarował czworonogowi tytuł honorowego psiego obywatela Gdyni. Dał mu też znaczek z numerem 1000 i wygrawerowanym napisem Baltic Bohater. Dzielna załoga otrzymała setki listów, laurek, rysunków z całego świata. Był wśród nich jeden szczególny, bardzo piękny i wzruszający. List z podziękowaniem za uratowanie Baltica od Brigitte Bardot, przekazany uroczyście panu Adamowi Buczyńskiemu. Uroczystości odsłonięcia pomnika psa w marinie uczestniczył sam pan Adam Buczyński, który zaopiekował się wtedy Balticiem do samego końca jego życia.
zapinajcie szelki i do zobaczenia za rok w Gdyni na Polboat Yachting Festival 2026. Nie może Was zabraknąć na tej wyjątkowej imprezie.